Dzień dobry. Przedstawiam moje rozwiązanie sterownika grzałek zasilanego z instalacji fotowoltaicznej. Jest to sterownik PWM utrzymujący stałe napięcie pracy stringu. Aby utrzymać takie stałe napięcie w punkcie mocy maksymalnej, sterownik dostosowuje wypełnienie i częstotliwość impulsów, jakimi zasilane są dwie grzałki. Sterownik ma dwa kanały sterujące dwoma grzałkami. Elektronika sterująca jest całkowicie analogowa. Zaletą jest dostosowanie w czasie rzeczywistym wypełnienia i kształtu impulsów PWM tak, że napięcie nawet na ułamek sekundy nie spada poniżej optymalnego zadanego punktu pracy. Mój string to 11 paneli, co daje około 350 V w punkcie mocy maksymalnej. Napięcie obwodu otwartego to około 410 V. Układ, kształtując impulsy zasilające grzałki, powoduje oscylację napięcia wokół punktu mocy maksymalnej z histerezą około 10 do 15 V. Kontroler ma dwa kanały, na dwie grzałki. Każda grzałka ma swój niezależny czujnik temperatury. Maksymalne napięcie, jakim można zasilać mój sterownik, to jakieś 480 V napięcia obwodu otwartego. Ponieważ moja instalacja ma ponad 3 kW, to jest sporo, żeby grzać boiler, więc ja grzeję bufor około 800 litrów. Górna grzałka podgrzewa 200 litrów. Dolna grzałka jest w stanie grzać cały bufor, ale to wiadomo, zajmuje więcej czasu. Tutaj widać sterownik w pracy. Napięcie pracy około 350 V, natomiast wypełnienie impulsów, jak i średni prąd pobierany z instalacji fotowoltaicznej zmienia się tak, aby utrzymać te średnie napięcie w okolicy punktu mocy maksymalnej. Prąd mierzony przez miernik cęgowy widać, jak się zmienia w zależności od zmiennych warunków nasłonecznienia i zachmurzenia. Akurat złapany jest moment, gdzie te zmiany są dosyć spore, ani na chwilę napięcie nie spada poniżej 350 V, a histereza, tak jak mówiłem, około 10-15 V. Proszę się nie sugerować ładowarką Minuel na zdjęciach. Jest dużo słońca i nagrzany bufor. Energię z instalacji ładuje dodatkowo swój przenośny powerbank 48 V. Przedstawione rozwiązanie u mnie pracuje w instalacji off-grid. Natomiast, żeby je zastosować w typowej instalacji on-grid, widzę tak. Mój sterownik ma przełącznik sterujący bezprądowy. Można go łatwo włączać, wyłączać dowolnym przekaźnikiem. Wystarczy amperomierz, watomierz lub licznik energii z wyjściem przekaźnikowym, aby opanować wzrosty napięcia do 253 V. Wystarczy wykryć moment wyłączenia się falownika i załączyć mój kontroler. Będzie pilnował punktu mocy maksymalnej, grzał wodę, a gdy tylko falownik się włączy, sygnał z amperomierza wyłączy sterownik grzania wody. Napięcie zawsze będzie obecne na zaciskach falownika. Nie złapie więc błędu z tytułu wykrycia zmierzchu lub świtu. Jak to może mieć miejsce w sterownikach opartych na przekaźnikach? Przedstawiony sterownik w trybie aktywny, ale wyłączony, pobiera około 3 W, nie stanowi więc żadnego istotnego obciążenia dla instalacji. W filmie widać, jak ustawiam potencjometrem punkt pracy. Można go ustawić dowolnie poniżej 200 a 400 V. Całość sterownika zaprojektowałem sam. Jest lekko przeprojektowany, ale chciałem, żeby działał od pierwszego prototypu. Niektóre elementy mogą być trochę na wyrost, ale teraz, jak już to działa, to już tego nie chcę ruszać. Link do repozytorium ze schematem w opisie filmu. Ostatnie wideo pokazuje test czujnika temperatury. Układ jest, tak jak mówiłem, w pełni analogowy, ale żeby korygować na punkt mocy maksymalnej w zależności od temperatury, używam czujnika temperatury otoczenia. Nie jest to rozwiązanie idealne, ale zawsze coś. Tutaj widać test. Na oscyloskopie przebieg napięcia i kształt prądu, jaki przy danych warunkach oświetlenia jest pobierany. Średni około niecałe 8 A. I właśnie w tym momencie wyłączam. Jak wyłączę, widać skok do napięcia obwodu otwartego 413 V. Pobór prądu przez sterownik to około 100 mA.
Oczywiście po załączeniu punkt mocy jest trzymany około 350 V. Oscylogram przedstawia kształt prądu i napięcia w zbliżeniu. Napięcie kanał żółty pierwszy, punkt pracy trzymany około 350 V. Widać lekkie wahania, spadającą amplitudę w momencie włączenia grzałki. Kształt prądu, moment włączenia grzałki przedstawia kolor niebieski. Jak widać, tu jest słabe nasłonecznienie, więc aby utrzymać 350 V plus minus 10 V, czas włączenia grzałki to tylko około 20 mikrosekund. Sterownik włącza to z częstotliwością kilku kiloherców. Sterownik działa tak, że zawsze podaje maksymalny prąd w grzałki. To oznacza to 350 V jest zawsze podane na grzałki, więc jak grzałka ma niską rezystancję, zawsze będzie prąd w piku, będzie ten sam, niezależnie od warunków oświetlenia. Jedyne co sterownik robi, to steruje czasem trwania impulsów, ograniczając moc średnią. Moc piku zależy tylko i wyłącznie od napięcia sieci i rezystancji naszej grzałki.